Witajcie. Pierwszy filmik na kanale miałem zacząć dość mocno profesjonalnie, bo w końcu pierwszy, ale zaczynając nagrywać uznałem, że to w ogóle nie jestem ja. Nie jest to ani naturalne, ani dla mnie fajne. Więc zrezygnowałem, postawiłem bardziej na prostotę i swobodę. Zaczynam nagrywać gdzieś około 5 rano, więc wszyscy śpią, jest niedziela. 2 kawy wypite. O czym będzie kanał? Tak pokrótce. Będzie o kreatywności, o pasji, o zainteresowaniach, o hobby i jak je rozwijać. Nie tyle mentoring czy coś tego typu, bardziej inspiracja, jak to poprowadzić, na co zwracać uwagę i jak to rozwijać. Natomiast na kanale będę Wam pokazywał te pasje, które mnie wciągnęły. I jakie zainteresowania, co je wywołało, po co je kultywowałem. Przyszła się przywitać. Więc tak sobie zaczniemy i będzie rozpraszać. Ja Was zapraszam. Dajcie dzwoneczek, suba i żeby Was nie ominął żaden nowy odcinek. Kicia już zwiała, a my przechodzimy już do głównego tematu. Wracając troszeczkę do historii, bo praktycznie do lat 90., dokładnie do 97, kiedy pierwszy raz styczność miałem z całym statkiem, w ogóle z nazwą i słowem Titanic, bo jako 12-latek nie miałem zielonego pojęcia o aspektach technicznych, o aspektach projektowania, w ogóle o okrętach, o liniowcach, o czymkolwiek. Wiedziałem, że są, ale dopiero od tego statku i od tego filmu, tak notabene świetny, oczywiście film, zacząłem mieć jak gdyby chęć pozyskiwania wiedzy na ten temat. Jako młody chłopak, który troszkę wcześniej, bo bodajże rok wcześniej, czyli mając około 11 lat, odkryłem, że mam talent do rysowania. I też pierwszym rysunkiem, który zrobiłem, to właśnie był okręt, fregata. I to tak się zapoczątkowało. W 97, gdy wyszedł film, byłem strasznie zaciekawiony i fabułą, i samym okrętem. Nawet bym powiedział, że bardziej samym okrętem. Co się stało? Do jakiej tragedii wtedy doszło? Ważne jest, by pamiętać o tym, co przyniosła ta tragedia, ile śmierci. I to jest wspomnienie wszystkich tych ludzi, którzy wtedy zginęli. Okręt przeogromny, bo prawie 269 metrów długości, wysokość 11-piętrowego budynku, więc naprawdę ogromne. Wyobraźcie sobie, jakie to wrażenie robiło na 12-letnim chłopcu. Nie wiem, skąd wytrzasnąłem wtedy rysunki techniczne, projekty, wszystkie jakieś stare dane na ten temat, ale głównie rysunki. Zacząłem studiować wtedy przekroje, wyporności, długości. Po prostu zajawiłem się na całego, żeby poznać techniki, jak projektować, czy też w ogóle jak wyglądał proces projektowania takiego okrętu. Ale to tak by the way. Idąc do aspektów
technicznych samego zestawu mamy 9090 elementów. Jest to największy zestaw, jaki kiedykolwiek w życiu składałem. Nie ma obecnie większego. Liczę na Sagradę Familię, tak po cichu, bo to jest kolejny na mojej liście życzeń. Natomiast ten zestaw składał mi się rewelacyjnie. Trochę syn mi pomagał, bym powiedział w 1/6, ale to nie jest zestaw na jeden wieczór. Na pewno też na jeden dzień, bo nikt nie wytrzyma w jednej pozycji tyle godzin, bo przynajmniej trzeba liczyć kilkanaście godzin na jego składanie. Aczkolwiek, żeby poczuć wszystkie smaki, jakie dali do tego zestawu projektanci Lego, to nie można tego zrobić szybko. Każda sekcja, jest ich 3 pudełka, 3 instrukcje. Każdy segment ma przekrój przez cały okręt. Tak jakbyście wyciągnęli rysunek techniczny i nałożyli po prostu na model. Jest to rewelacyjne. Widzimy piece, kajuty, silniki, cały przekrój każdego z elementów, którego składamy. Jest to naprawdę rewelacyjne, co też skutkuje tym, że nie wiem, jak go eksponować. Czy go zostawić w całości, czy go podzielić na sekcje, tak żeby można było widzieć wszystkie elementy w środku. Tu mam ogromny dylemat, naprawdę ogromny dylemat. Możecie powiedzieć w komentarzu, jak Wy byście zrobili. Natomiast, żeby podsumować zestaw, mogę powiedzieć tyle, że jeżeli chodzi o wygląd, prezencję, to jest naprawdę rewelacja. Minus to jest na pewno cena, czas składania, chociaż to też może być zarówno plusem, jak i minusem. Natomiast zestaw jest wart swojej ceny, aczkolwiek bardziej dla pasjonatów okrętów, modelarstwa, bo to bardziej już przypomina model i raczej jako taka pamiątka. Przynajmniej dla mnie jest ogromną pamiątką z dzieciństwa i wspomnień tych, które wywołują pamięć, bo to był początek mojej całej drogi zainteresowań, hobby i od tego się też zaczęło. Cała rodzina wie doskonale, że jestem tak zafiksowany na Titanicu, że nie ma nic innego bardziej. O nim tylko mówiłem, potrafiłem słuchać muzyki na okrągło. Katowałem wszystkich sąsiadów tą piosenką Celine Dion. Dzisiaj Was też pokatuję trochę. Ale kończąc już ten odcinek akurat, notabene pierwszy, chciałbym Wam taki troszkę spoiler sprzedać, co będzie się działo na kanale. Nie tylko będą zestawy, nie tylko będą modele, makiety, będzie też rysunku, będzie też wiele zainteresowań, pasji, jak to wpływało na kreatywność, na wyobrażenie, na myślenie. Będą też filmy, będzie dużo takich smaczków, na które też trzeba patrzeć jako młoda osoba, żeby rozwijać kreatywność. Bo niestety często jest ta kreatywność w nas zabijana. Właśnie na początkowym takim stadium dorastania, dzieciństwa. Ale pokażę Wam, że możemy to wydobyć ze wszystkiego, co robimy. Naprawdę ze wszystkiego. Od muzyki, od rysunku, od obserwacji natury, od prostych budów, mini-makiet, filmów, sci-fi, czy też fantastyki. Dlaczego? Bo zawsze to wzbudza w nas chęć stworzenia. To jest największa pasja w nas wszystkich, chęć tworzenia. A jak chcemy coś stworzyć,
to nas interesuje, jak to stworzyć. Zaczynamy być ciekawi, zaczynamy szukać, zaczynamy grzebać, tak, żeby tą wiedzę i umiejętności zdobyć, żeby móc to zrobić. Więc to będzie na kanale. Zostańcie ze mną, a będę dzielił się z Wami też tą wiedzą, tym doświadczeniem, które zdobyłem. Też będę starał się Wam pomóc rozwinąć Wasze pasje. A co następne pojawi się na kanale, to między innymi jeden z zestawów, który też jest powiązany i z filmem, i z książką, bo to jest książka, która mnie zafascynowała. I też notabene to była pierwsza książka, którą z czystą świadomością przeczytałem i chciałem ją przeczytać, bo to nie była lektura taka zwykła. Dla mnie było to naprawdę duże wspomnienie. Było to w szkole średniej, co prawda. Aczkolwiek od tamtej pory uwielbiam czytać grube książki. Pewnie część Lego fanów będzie wiedziało, skąd ten dodatek jest. Możecie napisać w komentarzu, jaki to będzie zestaw. I kolejna rzecz to będą figurki na bazie Gry o Tron. Głównie moja armia Nocnej Straży. Muszę ją dokończyć. Projekt będzie zawierał wszystkie jednostki, jakie są dostępne w całej armii, a połączenie wszystkich tych jednostek będzie tworzyło Czarny Zamek. Mini makiety Czarnego Zamku. Więc będę pokazywał też, jak to robię, jak to maluję i jak wykonuję i prowadzę cały proces tworzenia. Więc zostawcie suba, dzwoneczek i obserwujcie, co będzie się działo, bo myślę, że będzie dużo ciekawych rzeczy.